I should mention that we believe that you can switch on and off stem cell growth with this kind of field effect. Też powinien dodać, że można dzięki temu włączyć lub wyłączyć wzrost komórek macierzystych. I should also mention that we're building a more powerful version called Ecosify. I też powinien wspomnieć o tym, że budują mocniejszą wersję tego urządzenia, które nazywa się Ecosify. So I'm now going to just mention briefly 3 other technologies that are part of this fractal series. Yeah? Jeszcze 3 takie te technologie, które są z tym związane, nam przedstawię. One of them we already talked about. We have an international team working on burning water, hydrogen technology. Jedna z nich dotyczy wodoru i spalania wodoru, czyli spalania wody, o której już mówiliśmy. It's based on our new frequency signature for hydrogen, yeah? Która opiera się o taką sygnaturę częstotliwości wodoru, o której mówiliśmy. So I'm mentioning these things because the announced subject tonight was the science and tech, right? Powodem, dla którego o tym mówię, jest temat dzisiejszego spotkania, które dotyczy właśnie technologii. And if you know people who are experts in the field, maybe through you can get in touch with us through Janusz or whatever, that we can collaborate. Yes. I możemy dzięki temu, że on o tym nam mówi, jeżeli znamy osoby, które się zajmują tymi dziedzinami, o których on wspomina, możemy ich skontaktować razem z Danem i mogą wtedy rozpocząć współpracę. The next technology I'm going to talk about is called Bloom the Desert. Kolejna technologia, o której mówię, to jest tak jakby technologia, która ma sprawić, że zakwitnie pustynia. We now understand what electric field causes precipitation and therefore rain. It's quite clear. Wiemy już, na jakich zasadach pole energetyczne czy pole elektryczne wytwarza czy spowoduje deszcz. A centripetal electric field shows the water vapor how to share and form droplets. Ta siła dośrodkowa w powietrzu pokazuje, tak jakby zachęca opary wody do tego, by formowały się w konkretny sposób, formując krople. If you've ever watched a child put a hole in a cloud with their mind. Jeżeli kiedykolwiek obserwowaliście, jak dziecko tak w swojej wyobraźni tak jakby robi dziurę w chmurze. It's nice to ask permission first, but most people can actually do that. Znaczy, no realnie, tak, znaczy nie wyobraźnie, tylko dziecko sobie wyobraża, że tak jakby przekuwa to, ale robi to w rzeczywistości. Tak naprawdę większość osób jest w stanie dokonać czegoś takiego. The physics is that focused human attention is a centripetal electric field, centripetal plasma. Dlatego jest to możliwe, ponieważ nasza skupiona uwaga, którą skupiamy na takim przedziurawieniu jakby tej chmury, jest tą plazmą, która ma tą siłę dośrodkową i ma moc sprawczą w tym wypadku. So precipitation in magic and precipitation in chemistry have the same physics, compression. I tego typu zjawisko w magii, tego typu zjawisko w fizyce, w chemii, czy w naukach ścisłych ma tę samą zasadę działania. And your word Christos, as in Christ, refers to the perfect permission to share. I to słowo Chrystus, od którego powstało imię Chrystus, ma właśnie tą idealną, perfekcyjną właściwość takiego dzielenia się. The principle of Christos is simply the perfectly shareable wave. I zasada tego Chrystus przekłada się na taką zasadę idealnego, perfekcyjnego dzielenia się fali. So once you understand that, you can understand the anthropologic evidence. Kiedy się to zrozumie, można też wtedy zrozumieć dowody pochodzące z antropologii. Which is that in cultures where touch is not
permitted a desert's form. Te dowody antropologiczne mówią o tym, że w kulturach, w których dotyk jest rzeczą zakazaną, formują się pustynie. The reason why patriarchy is the cause of deserts is powodem, dla którego patriarchat, czy kultura patriarchatu jest powodem tworzenia się pustyń, is because when people don't have permission to touch, waves don't have permission to touch. Yes, that's right. Kiedy ludzie nie mają tego pozwolenia z kultury, żeby dotykać się wzajemnie, te ładunki elektryczne nie mają też możliwości przepływać między sobą i dotykać się wzajemnie. Interakcje. The paper is called Desertification and Patriarchy. I artykuł, czy praca, która tego dotyczy, nazywa się Dezertyfikacja i patriarchalne kultury. Yeah. So the point is that in patriarchal cultures, long waves are not calculated, and so rain is prevented, actually. W tych takich patriarchalnych kulturach te długie fale nie mają możliwości. Long waves are not calculated. Long waves are not organized. Czyli te długie fale nie mają możliwości się zorganizowania, ułożenia w odpowiedni sposób, przez co opady deszczu są zablokowane. So whereas you have feminine cultures where touch is permitted and encouraged, and that actually brings the rain. I natomiast w tych takich kulturach o bardziej takiej feministycznej natury, matriarchalnej, znaczy bardziej feministycznej, feminizowanej, przecież chodzi o przeciwieństwo patriarchatu, te fale mogą się odpowiednio ułożyć, zorganizować i to tak jakby wzmaga opady deszczu. This is the academic reference on that. To jest właśnie naukowy odnośnik do tych badań, do tej So, in effect, when children are dancing barefoot in the mud and then they decide to hold hands, it actually causes the clouds to form. Także chodzi o to, że na przykład kiedy dzieci bawią się radośnie i boso w błocie, biegając po ziemi, a potem łączą się, trzymając się za ręce, tak naprawdę to jest w stanie sprowadzić deszcz. Because touch is what allows short waves to embed in longer waves. Ponieważ poprzez dotyk te krótkie fale mogą się zagnieździć w tych długich falach. And that is a chemical description of the difference between water vapor and a water droplet. Do you see? It's a chemical description of the difference between water vapor and forming a droplet. Okay, i to jest tak jakby chemiczny opis różnicy pomiędzy powstawaniem oparów wody, a formowaniem się kropelek wody. Well, so this forms a curriculum which we call Bloom the Desert. I te wszystkie elementy składają się na to opracowanie tego projektu, który nazywa się tak jakby zakwitnąć, pozwolić zakwitnąć pustyni. Just briefly, when you understand how water is attracted, you can design urban areas to be water attractors. Yeah? Jeżeli rozumiemy, w jaki sposób możemy przyciągać wodę, tworzyć ten deszcz, możemy zorganizować też nasze strukturę budynku, czy strukturę urbanistyczną w taki sposób, by te budynki, ich wzajemne ułożenie przyciągały wodę. You rearrange the stones in the town square to actually map the magnetic lines and pull them together. Yeah? Możemy przearanżować takie kamienie, które znajdują się na rynku miasta, by odpowiadały the stones in the town square are aligned on the real ley lines, the real magnetic lines. Czyli ułożone są zgodnie z tymi liniami magnetycznymi, co powoduje przyciąganie tej wody. And you actually create centripetal force
with the magnetic design of the town. I dzięki takiemu odpowiedniemu ustawieniu, wybudowaniu miasta tworzymy tą dośrodkową siłę przy pomocy budowli. And so the magnetic field of the town is a rainmaker. I wtedy to pole magnetyczne miasta będzie sprawcą deszczu, będzie w stanie wytworzyć deszcz. Now there's more to this because there's a form of underground water called primary water or deep rock water or the captive water table. I oczywiście to nie jest pełen obraz tego zjawiska, ponieważ jeszcze mamy coś takiego jak taka woda podpowierzchniowa, woda głębinowa, która jest wewnątrz pod powierzchnią ziemi. And we have the film of the dowsers who are expert in locating the deep water. Yes? Yes, dowsers. Yes. I tutaj mówi o tym, że mają taki film, który pokazuje różdżkarzy, którzy są ekspertami w znajdowaniu tej wody. So, and the other thing is, we actually discovered, we understand now how to measure the electric field of deep rock water, its phase constant. I są w stanie w tym momencie obliczyć, czy zbadać to pole magnetyczne tych takich prądów, tej wody podziemnej oraz jej fraktalności. And so we actually have a whole program of technologies to bring water to the desert. Yes? I tak naprawdę mają cały szereg technologii, które pozwalają na przyciągnięcie wody w tereny pustynne. And it's all based on the fractal concept that water goes where energy flows, and that's fractal. I wszystko to opiera się na tej technologii fraktalnej, która mówi o tym, że gdzie istnieje przepływ energii, tam przyciągana jest woda. There's a UN group called the Zero Point Initiative that's working with us on these technologies. Yes? The Zero Point Initiative. Istnieje taka grupa tutaj w Europie, która nazywa się Inicjatywa Punktu Zerowego, Zero Point Initiative, którzy współpracują z nim właśnie w tym zakresie. Now the last example, since we're running out of time, it's a long night, just one more example of the technology. Jeszcze jeden przykład tego typu technologii. Just to give you an idea how fun this can be for healing. Żeby nam zaprezentować, jak może być to taki fajny sposób na leczenie. We have a project called Fractal Clothing. The ladies might be interested. Mamy taki projekt, który nazywa się dotyczy ubrań fraktalnych, także kobiety może się tym zainteresują. I bought a shirt a while back in London, which is one of my favorite shirts, even though I don't think Valerie likes it very much. To jest jedna z takich koszul, które kupił dawno temu w Londynie, mimo że Valerii już się ona zbytnio nie podoba, ale jest to jego ulubiona koszula. It's made of unbleached hemp. Jest stworzona z materiału, który powstał z konopi i nie był wybielany. And we know that the hemp fiber, aside from being one of the strongest and most vibrant on the planet, i oprócz tego, że wiemy, że materiał, który powstaje z rośliny konopi, jest jednym z najsilniejszych, najbardziej it's vibrant, it's alive. Jest taki najsilniejszy i taki najbardziej żywy z materiałów. It's actually the hemp threads that we originally used to measure the charge of trees. Yeah, it's Phil Callahan's words. I także te nitki tego materiału konopnego były używane We measured the life in trees. Po takiego poziom życia w drzewach.